Umiłowane dzieci moje, w tym wielkim dniu, w którym jest obchodzone święto mojego miłosierdzia, wzywam Was do rozważenia tego wezwania. Moje dzieci wpadają w skrajności, kiedy mówię Wam o moim miłosierdziu i o mojej sprawiedliwości, sądząc, że jestem takim Bogiem, który wszystko przebacza, albo który na wszystko pozwala. I choć jest Bogiem, to zawsze musi być słaby i zmienny. Ja jestem sprawiedliwością, ale nie jestem niesprawiedliwy, a tym bardziej nie jestem tak surowy, by nie pochylać się nad problemami tych moich. Moje miłosierdzie wszystko przezwycięża, o ile człowiek pragnie mojego przebaczenia ze wszystkich sił i czyni mocne postanowienie poprawy. Kiedy moje dzieci pragną ze wszystkich sił, z całego serca, z całego umysłu, ze wszystkich swych myśli mojego przebaczenia, to wówczas ja oferuję im moje nieskończone miłosierdzie i wszystkie me dobra wylewają się na moje stworzenia ludzkie za pośrednictwem moich promieni miłosierdzia. To, że jestem miłosierny, nie sprawia, że jestem małym Bogiem, ale jestem Bogiem nieskończenie potężnym, najwyższym, wszechmocnym i wszechwiedzącym. To, co jest niepokonalne dla człowieka, pokonuje moje miłosierdzie. To, co dla człowieka jest niepojmowalne, dla mnie przekracza ludzkie myślenie i przebaczam na mój sposób. Każdy mój czyn pochodzi z mej miłości, z mojej sprawiedliwości i z mojego miłosierdzia. Człowiek zazwyczaj osądza mnie ludzkim osądem, który spogląda na siebie według swojej wygody. Umiłowani moi, moja sprawiedliwość jest miłosierna. Stąd ten, kto nie jest miłosierny, gubi się we mgle podejrzeń i intryg. Wzywam Was do modlitwy, do życia przy mnie i wzywam Was do bycia ludźmi odnowionymi w mojej miłości. Pragnę, ażebyście byli przemienieni po to, abym mógł obdarować Was moimi darami i mymi cnotami. Dzieci, może przechodzicie każdego dnia tą samą drogą i widzieliście tego samego żebraka siedzącego na skraju drogi, zgłodniałego, zziębniętego, spragnionego i nic mu nie daliście. Każdego dnia zdążacie drogą z tymi samymi osobami, a jeżeli ja Was zapytam, jakie potrzeby mają te osoby, razem z którymi zdążacie tą drogą, to nie wiecie tego. Człowiek żyje z tego, co widzi, z tego, co powierzchowne i nie zanurza się w głąb brata, będącego w potrzebie, wynikającej z braku, który nie zawsze jest brakiem pieniędzy, lecz może to być brak formacji chrześcijańskiej lub braku wiedzy na temat Pisma Świętego. Dzieci, tyle godzin spędzacie przed komputerem, przed telewizorem, a wciąż trwacie w niewiedzy na temat tego, co nadciąga na ludzkość. Jakże opłakuję to pełne obojętności zachowanie moich dzieci względem proroctw, które Wam posłałem. Wiecie, że obowiązkiem każdego z Was jest modlić się za każdego z Waszych braci,
posługując sobie nawzajem. Moja Matka i święty Michał Archanioł z Bożej woli dali wam ostrzeżenia po to, żebyście się przygotowali i nie zatracili. Znajdujecie się obecnie w czasie pomnażania wiary i przylgnięcia do mojego boskiego miłosierdzia. Umiłowane dzieci, jaka jest wasza wiara? Jak się ma wasza wiara? Gdzie jest wasza wiara? Tak wiele z mych dzieci mnie zaniedbuje, porzucając mnie. Jest to czas na to, żebyście zatroszczyli się o wiarę, byli wierni i zasmakowali mego miłosierdzia. Błogosławię was, dzieci moje, kocham was. Przyjdźcie do mego miłosierdzia, wasz Jezus. Komentarz Luz de Maria. Bracia, zapraszam was do rozważania następujących orędzi. Dzieci, każde z was musi iść naprzód ze świadomością nieustannych błogosławieństw, które otrzymujecie z domu ojcowskiego. Świadomi Bożego miłosierdzia, które bez ustanku zstępuje z nieba na ziemię, ażeby wszyscy ludzie mieli to wielkie błogosławieństwo posiadania w swoim zasięgu wszelkich pomocy, których potrzebujecie, aby przezwyciężyć próby i ciosy każdego dnia z duchowym zdrowiem. 27 czerwca 2009 rok. Wzywam was do tego, by nie ustawać w dawaniu świadectwa o Bożej miłości, która w was zamieszkuje. Ufajcie Bogu, Jego miłosierdziu, a ujrzycie Jego chwałę. To jest czas zginania kolan. Módlcie się niestrudzenie, aby mój Syn dał wam wielkie ostrzeżenie. Przygotujcie się na ten wielki dzień miłosierdzia. Przygotujcie się, gdyż zły będzie zastawiał pułapki na tych letnich, którzy nie umacniają się. 15 październik 2009. Religia katolicka się zachwieje. Grzech, wniknąwszy do mego Kościoła, wywoła spustoszenie spowodowane głupotą tych, którzy nie są posłuszni, nie poznali mnie i mnie odrzucili. Mój dom będzie traktowany z brakiem szacunku, wówczas, gdy pomylicie moje miłosierdzie ze zmianą Bożego prawa, aby dostosować je do ciągłych zniewag pokolenia pozbawionego litości. 24 styczeń 2016. Amen.